Witam Was serdecznie. Witam Was na goleniu głowy. Tak, dokładnie tak. Słowo się rzekło, golimy głowę, pewna seria skończona i w przerywnikach wbijamy się z goleniem głowy, bo jest zapotrzebowanie, bo mam masę widzów, którzy golą tradycyjne głowy i bardzo dobrze. Tutaj już wygraliście. Większość z nich nosi jeszcze brody w dodatku. To już wedle uznania. Co nie zmienia faktu, że dzisiaj to, co tu mamy u Snowego na twarzy, zostawimy na później, czyli poza kamerą, a może na drugim odcinku, kto to wie. Skupiamy się na głowie. Czyli golenie głowy, glacy, jaj, cokolwiek wedle uznania. Tak czy siak powierzchnia okrągła do zgolenia, bo mamy tu jakieś 4-5 dni, a ja chcę mieć czas po prostu na oliwione szkło, to jest raz, i odbijające się sztuczne światło, bo jeszcze popołudnia ciemne w głowie. Słuchajcie, pod jednym z ostatnich filmów jeden z moich widzów, subskrybentów, pozdrawiam Cię kolego, zarzucił temat, czy dana maszynka przeze mnie ulubiona jest adekwatna do czynności zwanej goleniem głowy. I dzisiaj, mimo że już w tekście odpowiedziałem oczywiście, odpowiem Ci kolego i Wam wszystkim wizualnie. Czyli ogolimy się głowy właśnie tą maszynką, bo ja cały czas twierdzę, że moja społeczność ma ewidentnie potężny wpływ na ten kanał i dzisiaj jest kolejny na to przykład. Witamy The Godfella Smile Syntezji. Dla tych, którzy nie widzieli jeszcze filmu z tą maszynką, nadrabiamy zaległości. Na bieżąco bardzo fajnie, ale zaległości też trzeba nadrobić, żeby być na bieżąco. Tutaj odbijam odnośnik do pierwszego spotkania z tą maszynką. To są początki kanału, co nie zmienia faktu, że bardzo fajnie wtedy tutaj ta pani się przedstawiła i sprawiła. Temat jest następujący dla zapominalskich. 100 gramów szczęścia, bo jest to stal 303. 100 gramów, producent się odgraża, że jest 98. Snow i lubi czarno-białe sytuacje, więc zrobili mu 100 i bardzo dobrze. Satynowana powierzchnia, bardzo, ale to bardzo wąska głowica, która zgodnie z tym, co odpowiedziałem mojemu widzowi, ma w DNA ta maszynka funkcjonalność. I sprawdźmy, jaką dużą funkcjonalność ma na takich powierzchniach. Przypominam, skóra na głowie jest inna niż na twarzy. I to bardzo brutalnie wielu moich widzów w prywatnych wiadomościach się przekonało. Ja cały czas zaznaczam to na filmie, ale niektórzy nie słuchają. A jak Snowy mówi, to tak jest. Więc jeszcze raz, edukacyjnie. To, co tu przechodzi, to nie tu. I odwrotnie. Kwestia jest następująca. Tu jest inna skóra, inny włos, wszystko jest inne. I w momencie, gdy weźmiesz maszynkę, która na twarzy bez problemu, ale fajna, w miarę fajna maszynka, troszkę jakiś tam pazurek, to nagle się okazuje, że na głowie jest zbyt agresywna. Bo agresywność istnieje w tradycyjnym goleniu. Ustalmy fakty. Więc temat jest następujący. Dobieramy maszynkę o świetnym balansie między elastycznością, która nam daje efektywność i tak zwaną skuteczność, czyli ta elastyczność maszynkowa. Nie zapraszamy na głowę bandytów maszynkowych czy skrajnie zdecydowanych maszynek, bo po co sobie robić problem ze skórą. No i ta maszynka 0,62 gap syntezji nam to daje. Na twarzy się świetnie sprawdza. Na głowie zaraz się dowiecie. Zaraz się dowiecie, bo dzisiaj uzbrajamy Gillette Minora. Tak, dokładnie tak. Moja pierwsza żyletka testowa. Później weszła druga i już niedługo będzie trzecia. Ale to dla tych, którzy śledzą kanał, się niektórzy dowiedzą. Otwieramy. Nówka sztuka, nieśmigana. Ostatnia z pudełeczka. Czas podziękować. Gillette Minora, jeszcze rosyjskiej produkcji, czyli wtedy, kiedy Gillette wiedziało, jak robić tak zwane żyletki, potocznie blaszki. Co nie zmienia faktu, że otwieramy maszynkę. Przypominam, specyficzna podkładka, podłużne piny, ładujemy sprzęt i zaraz grzejemy to, co ma się rozgrzać, żeby lepszy poślizg miało. A co nam da dzisiaj poślizg? Zapraszam do kolejnego produktu. Grzejemy sprzęt. Na ostatnim goleniu głowy była pewna bardzo przyjemna, bardzo ciekawa, bardzo wyjątkowa w pewnym sensie, ale klasyczna, bo już znamy ją na rynku tradycyjnego golenia, firma Rösel.
Proszę bardzo, tu jest odnośnik, tutaj była pierwsza z wód z aftershave'ów, plus pewien produkt, który nie potrzebował pędzla i miski. Wracamy do sedna sprawy, czyli rüzel, czyli brak pędzla i mam nadzieję sensowne golenie. Proszę bardzo, te dwa produkty, rüzel i co tutaj mamy? Aftershave Wood and Spice, to jest pierwsza kwestia, i rüzel Shave Butter, czyli rüzel, tak zwany smalec, dżem ze świni, coś co wilki lubią bardzo, ale dzisiaj będziemy się raczyć drugą kwestią, chociaż to nie jest kanał kulinarny, ale tak zwanym masłem, Shave Butter, czyli masło do golenia. Produkt, który nie potrzebuje, a w żadnym wypadku, pędzla, miski, produkt, który niektórzy wybierają, jeżeli chodzi o codzienne golenia, ale niektórzy wybierają w delegacje, w wycieczki, w wyjazdy czy inne takie. Ja zdecydowałem, że jeżeli będziemy w ogóle testować takie produkty tutaj, to jest świetna powierzchnia na to. Słuchajcie, co tutaj mamy? Mamy 100 ml dobroci. Czy na pewno? Dowiemy się. Firma teoretycznie prezentuje się dobrze, bo co po goleniu, to po goleniu, więc skupiamy się na razie na tym, co nałożymy na głowę. Shave Butter i Pirat i brzytwa. Mimo że dzisiaj brzytwy nie będziemy przegalać w żadnym wypadku, to jednak sprawdzimy, czy tu się cokolwiek nadaje do użytku. Czy przecinek 38 OZ to jest pierwsza kwestia i instrukcja w wielu językach. Co nam mówi? Zmoczyć powierzchnię golenia, nałożyć to cudo, zgolić, zapomnieć. Czy tak naprawdę jest? Sprawdźmy. Jednym słowem, do roboty, bo ja już nie chcę, absolutnie nie chcę tego na głowie, co mam. Dla jasności, głowa umyta, przygotowana, żeby nie było, każdą powierzchnię trzeba umyć. Każdą powierzchnię trzeba odtłuścić z brudu, z innych dziwnych rzeczy, które nam się tworzą z całego dnia. Bo przecież higiena najważniejsza, a detale w tradycyjnym goleniu tym bardziej. Słuchajcie, otwieramy to cudo. Czemu? Bo jest to produkt nowy. Detale robią różnicę. I tutaj mamy tak zwaną zatyczkę, membranę. Ściągamy to i bardzo dobrze. Produkt nie wysycha. Mogliby się uczyć niektórzy, nawet nasi producenci. Ale przyjdzie na to czas. Słuchajcie, mamy tutaj co? Taka kryza tubkowa i bardzo fajnie. Wiecie co? Może tak. Zanim jeszcze wypuścimy, z faktu, że to masło, zróbmy tutaj takie coś i zobaczymy, co to jest. Wiecie, co to jest? Zapach jakiś taki ciekawy w miarę jest. Bardzo, bardzo, bardzo delikatny, ale wyczuwalny i przyjemny. Szczerze, nie wiem do końca, co to jest za cudo. Jakaś taka świeżość barberska znowu. Dokładnie. Świeżość barberska gdzieś w totalnym tle. Mięta? Może, ale takie bardzo, bardzo delikatne. Tłuste to cudeńko. To bardziej przypomina, słuchajcie, smelec, czyli ten rüzel, niż to cudo, co mieliśmy w tej tubce aluminiowej. Ale okej, powiedzmy, że jest to masło. Tylko, że białe, tylko, że smalcopodobne. Do roboty. Nakładamy to coś na twarz. Jakaś to taka warstwa jest. Coś mi się zdaje, że Syntezji będzie miała dzisiaj dużo do roboty. Bo mam dziwne wrażenie, że 5-6-dniowe włosy na głowie plus masło smalcopodobne będzie ją kleić. A czy na pewno, czy mocno, tego nie wiemy. Jeszcze trochę wody. Specjalnie to, słuchajcie, robię, żeby wyczuć tą masę. Czy to jest śliskie? Już jest śliskie. Czy bardzo? Nie wiem. Zobaczymy. Dla jasności zmyjmy to z rąk. Nie chciałbym Syntezji z kaflami zaprzyjaźniać, a chce mi się to zgolić. Słuchajcie, czyste ręce, natłuszczona głowa, zero pędzla, zero miseczki, nie do końca klasyczne i komfortowe sytuacyjnie momenty, jakie lubię. No ale czego się nie robi? Musimy sobie odpowiedzieć, czy rüzel daje robotę, czy tylko daje ściemę. Słuchajcie, Syntezji i dla Ciebie, kolego, i dla wszystkich widzów, sprawdźmy, czy Syntezji daje radę na głowie. Pierwsze przejście z włosem.
Mamy tutaj jakieś takie cudeńko. Zaraz będziemy czuć, czy mamy poślizg na tyle adekwatny, żeby komfortowo maszynka pracowała. Na razie wiem, że mamy masę płynącą po czaszce, czyli efekty uboczne. Te właśnie wszystkie produkty mają to do siebie, że piana jest fajna, bo jest gęsta. Piana jest fajna, bo daje taką pewną, widzicie, konsystencję. Te wszystkie produkty ostatnio też tak miałem, że to się tam roluje, ścieka. Nie do końca jest to moja bajka, ale odpowiedzmy sobie na wszelkie pytania. Sprawdźmy funkcjonalność tych produktów, skuteczność, przyjemność ich użytkowania. Smalcowe łezki. Przepraszam, masło. Lecimy. Czy maszynka hamuje? Nie. Czy płynie jak po fantastycznym mydle wyrobionym w misce z pędzla? Też nie. Ale nie ma tu jakiegoś dramatu, oprócz tego, że znowu mi tutaj, zobaczcie, ścieka. No nie lubię tego. Nie jest to moje ulubione doznanie estetyczne, wizualne i funkcjonalne, ale okej. Syntezji absolutnie, nawet z tym glutem razem z urobkiem świetnie się wypłukuje. Ta maszynka wszystko robi świetnie. Po prostu jest konstrukcja niegenialna. Mi osobiście się podoba. Czy tobie? Sprawdź sam. Co nie zmienia faktu, że moim zdaniem jest to strzał w dziesiątkę. Jedna z najlepszich maszynek, jakie The Godfellas Smile zdążyło na ten moment wyprodukować. A dokładnie, które miałem w ręku, bo może są jeszcze jakieś, które ją zdetronizują. Kto to wie? Dowiemy się wkrótce. Słuchajcie, wypłukane. Pierwsze przejście takie zapoznawcze mamy za sobą. Ok, coś tu zostało. Nie jest źle. Szału nie ma, dramatu też nie ma. Czyli to masło coś tam daje. To, że syntezji da radę, tak mi się wydaje, że nie może być inaczej. Ale sprawdźmy. Słuchajcie, drugie nałożenie. Lecimy z tym masłem. No ewidentnie 100% smalec. Jakie masło? Pomylili tubki. Tam powinni wsadzić to perłowatą masę, a tutaj to jest taki smalec wręcz wzorcowy. Więc tutaj przestrzelili z nazwą ewidentnie. Ale ładnie to. Tak, taka świeżość barberska w kierunku delikatnej, bardzo, bardzo delikatnego akcentu mięty. I to jest strzał w dziesiątkę. Nie jest to agresywny, bardzo przyjemny, bardzo, bardzo na tak, jeżeli chodzi o zapach. Nic tutaj dla jasności nie podszczypuje w żadnym wypadku. Czyli tak, produkt nie drażni skóry, to jest pierwsza kwestia. Produkt daje na tyle poślizgu, że syntezji łącznie z żyletką na twarzy, na głowie, też nie jest kontuzyjna. Ona ogólnie nie jest kontuzyjna, wybacza dużo, ale wiadomo, jak będziemy jechać po totalnej Saharze, no to żyletka to jest żyletka, ostrze to jest ostrze, zawsze może zrobić problem. Słuchajcie, lecimy pierwsze podwłos. Dla jasności na głowie ja się nie bawię w jakiś poprzek. Skos pierwsze z włosem, drugie i trzecie podwłos. Później detale, wykończenia, to już sobie szukamy kąta. Czemu? Bo panowie i panie może też się znajdą, które to oglądają. Na głowie też włosy rosną pod różnymi kątami, tak jak na twarzy. Na całym ciele mają swój kąt wzrostu. I w tym momencie mamy zagadkę. Jaką masz mapę zarostu? Także na głowie. Widzicie? Znowu lata. Standard. Ale ten produkt naprawdę jest jakiś lotny. Czemu? Bo to nie jest gęsta piana. Po prostu to jest takie smalco, masło, kremo, mydło. Tak bym to nazwał. Co nie zmienia faktu, że rączka w syntezji, mokre palce, nie robi, słuchajcie, nie robi różnicy. Dla początkujących, ja sobie już, tak jak widzicie, koło ucha operuję na spokojnie. Na początku robimy co? Odchylamy i cyk. Nie boimy się, ewidentnie nie boimy się ostrza. Ale później to jest kwestia wprawy. Powiem szczerze,
No ten poślizg nie jest wybitny. Nie jest to mój ideał. Jestem przyzwyczajony z kremami, z mydłami do o wiele większego komfortu, jeżeli chodzi o płaszczyznę poślizgową. Także nie spodziewajmy się tutaj jakiegoś fenomenu. Dramatu też nie ma. Spokojnie można się tym golić, ale nie jest to jakiś efekt wow, dla jasności, bynajmniej nie dla mnie. A szczerze, ci co wiedzą, jak wyrobić dobre mydło, jak dobre mydło da poślizg i płaszczyznę do zabawy z żyletką, no to te nowe wynalazki nie zawsze będą takie fajne, choćby nie wiem co reklama mówiła i choćby nie wiem co przyjaźni ludzie opowiadali. A wiecie, że na tym kanale w czarno-biały sposób mówimy sobie, jak to wygląda. Słuchajcie, następne przejście mamy z głowy. Już jest dobrze, już jest o wiele mniej. Już mi się zaczyna podobać. Czemu? Bo jak jeżdżę dłonią po czaszce, to czuję praktycznie już gładź. Ale jest jeszcze dużo do poprawki. No właśnie. Jest. Ewidentne jest potrzebne kolejne przejście. Z każdym nowym nałożeniem podejrzewam, że kolejna warstwa smalcu. Jaki shave butter. To nie jest butter. Ale z nazwy jest. Ale dla mnie to smalec. O! Teraz jest fajnie, bo słuchajcie, kolejna dawka tego cudeńka. Pamiętajmy, że na skórze zawsze coś zostanie. I później jest więcej. I ten poślizg zaczyna się kumulować. I to jest fajne. Ale dodamy troszkę wody, pozwólcie. Troszeczkę dosłownie. Bo wiadomo, każdy produkt z tych właśnie naszych golących tradycyjnie wie, że woda jest sednem sprawy. Wody trzeba dodać w idealnym proporcjach. Ale dodać, nie odejmować. Gruzem się nie ogolisz, czy na głowie, czy na twarzy. Dajmy temu poślizg, ale też nie chodzi o to, żeby ubota z tego zrobić, bo nam wszystko spłynie. Jednym słowem, trzeba dobrać dawkę. Lecimy. O właśnie. I to już jest ciekawie, acz zobaczcie, widzicie? Tak, jakaś tutaj delikatnie czerwona plamka. To jest to, co mówię. Ona nie daje, ta masa, jakiegoś fenomenu, jeżeli chodzi o poślizg. No bo nie daje. No i później właśnie skóra tak sobie tutaj reaktywnie troszkę zadziała miejscowo. Ale damy radę na spokojnie. Krzywdy sobie nie zrobimy. Skóra prawdę powie. A na pewno chcemy się dobrze ogolić. Jeżeli ktokolwiek ma takiego delikwenta jak ja, to rubinga, to obrabiamy go wokoło bez stresu, chyba że palec. Ja wolę akurat tego wizualnie. Jak go widzę w lustrze, to spokojnie można tutaj sprawę obrobić. Ucho na dół. W Van Gogha się nie bawimy. Uszy przydadzą nam się jeszcze, zostawiamy na swoim miejscu. Wypłukiwanie świetne. Acz szczerze myślałem, że to będzie bardziej gęstsza masa. Nie jest taka. Więc to też nie jest jakiś dramat, ale no wiadomo, 5 dni plus masa żelo, kremo, masło, smalco podobna. No to wiadomo, to potrafi zakleić. Syntezji sobie bez problemu daje, bo te rynny są naprawdę niemałe. Tutaj mało która powierzchnia na całej długości jest zakryta, czyli rynna jest taka wyraźna, potężna. Przy tej geometrii, jeżeli chodzi o kwestię głowicy, to większość jest rynną do płukania. I to jest genialne. Naprawdę świetnie wymyślili ten sprzęt. Zobaczcie, jeżeli chodzi o kwestię, ja już poprawki robię, dlatego tak sobie tutaj trochę tu. Jak masz już doświadczenie, to już to trzecie przejście to jest ewidentnie poprawkowe, nie? To już nie ma czegoś takiego, że tutaj jest jakiś i czwarte i poprawki, nie. Wiecie, zawsze, nie wiem, golący głowę, podpowiedzcie mi, czy też macie, jak już cała głowa obrobiona, to jeszcze na krawędzi, tutaj za uchem, na krawędzi karku i włosów zawsze zostanie tak jak przy goleniu twarzy tu. I będzie mnie wkurzać. To są takie newralgiczne miejsca, wiecie, które zawsze gdzieś tam kombinują sobie. Co jeszcze tutaj mamy? Tu jeszcze mamy.
Jedno jest pewne, słuchajcie, już na tym etapie, bo za chwilę kosmetyk będziemy sobie weryfikować do końca, Syntezji absolutnie genialnie robi robotę. To po prostu się dzieje. Tutaj nie ma żadnego stresu. Tutaj ta maszynka, jakbyśmy jej jeszcze dali świetne mydło z pędzlem wyrobionym na twarzy, na głowie, to byłaby już poezja. Tutaj jest funkcjonalność. The Goodfellas Smile Syntezji. To jest funkcjonalność, ma w swoim DNA. Czy na twarzy, czy na głowie, czy golty się człowieku, gdzie chcesz. Ważne, żeby tradycyjnie. I uważaj, jak tam, gdzie chcesz. Słuchajcie, świetna. Naprawdę świetna. Bo to ostrze, nie? Dla jasności, żeby nie było. Że Snowy na kanale kazał golić się gdzie chcemy, a później budzić, kochany, co tam się zadziało? No właśnie. Jest fajnie, jest naprawdę dobrze, jeżeli chodzi o maszynkę. Jeżeli chodzi o ten produkt, powiem Wam szczerze, tak jak już po 3 przejściach czuję ten zapach. I on naprawdę jest taki sensowny. Przyjemny. O wiele bardziej, jeżeli ktoś miał do czynienia z ruzelem, jeszcze tego cypka z tyłu. Jeżeli ktoś miał do czynienia z ruzelem w tym aluminiowym pojemniczku, to ten produkt bardziej pachnie, jeżeli chodzi o powierzchnię, ale jest to przyjemne. Syntezji lubi sobie poprawić, jak widzę na głowie, ale jest to bezstresowe. Jest to naprawdę... Golenie tą maszynką, czy na twarzy, czy na głowie, to jest po prostu płyniesz. Nic się złego nie dzieje. Ona jest totalnie przewidywalna. A ja lubię. W pewnym wieku już się docenia takie momenty, gdzie po prostu płyniesz. Nie napinasz się z niczym, nie szalejesz, nie masz tego stresu i dąży się do tych momentów, żeby płynąć. Tak po prostu. I tak jest właśnie golenie na głowie. Płyniesz, golisz, robisz robotę, nic złego się nie dzieje. Ona mówi po prostu sobie rób. Zaufaj i rób. Tak długo jak chcesz. Efekt sam osiągniesz swój. Koniec, słuchajcie. Zimna woda. Nie widzę absolutnie żadnych strat. Za to głowa genialnie ogolona. Genialnie. Po prostu totalne szkło. Totalne. Nie ma tu żadnego. Nawet zobaczcie, ta plamka tutaj wyszła, zeszła. Nie było tu stresu żadnego. Syntezji, wydaje mi się, jest genialną maszynką, jeżeli chodzi o testy takie, bo ona nie zawiedzie, co najwyżej kosmetyk. Czy zawiódł? Poczekamy, aż troszkę zimna woda popracuje. Nie. Zapachowo świetny. Bardzo przyjemny, rzeźki, uniwersalny, bezproblemowy. Jeżeli chodzi o kwestię zapachu w porównaniu z tamtym, tak jak mówię, ten zapach mi się bardziej podoba bardzo, ale tu bardzo nawiązuje do tamtego zapachu z puszki. Shave Butter, Shave Smalec, czyli Rizzle. To nazwa zobowiązuje, a że masło sobie wymyślili, no dobra, niech będzie i masło. Brzytwą, jak pan Pirat tu nam pokazuje, to ja bym nie chciał tego produktu ożenić i golić, bo ten produkt może nadać nie za bardzo aż tak ultra genialną kwestię poślizgową. Tu się nic złego nie stało, ale pamiętajmy, że mieliśmy świetną maszynkę, jeżeli chodzi o kwestię elastyczności, balans. Syntezji daje nam tą możliwość, genialną efektywność i naprawdę bezproblemową agresję, której nie ma. 0,62 gap, świetna konstrukcja, nic się tu złego nie dzieje, ani na twarzy, ani na głowie. Powiem szczerze, na głowie to ja sobie kiedyś może zrobię tak zwany konkurs na najlepszą, czyli pojedynek na najlepszą maszynkę na głowę. Kiedyś może zrobimy, przedzielimy sobie czachę na pół i sprawdzimy z kim, z Hensonem, bo ona naprawdę może konkurować. Jeżeli ktoś uwielbia Hensona na głowie, tak jak ja, a wiem, że jest was dużo i użytkujecie Hensona na głowie, to właśnie Syntezji da ten sam komfort, tą samą przyjemność, tę samą przewidywalność i tę samą bezkontuzyjność z efektem finalnym genialnym. Zobaczcie, tu się nic złego nie zadziało. 5 do 6-dniowego zarostu zwanego włosami na głowie znikło. Jestem na tak teoretycznie. Puszka dała lepszy poślizg.
lepszy poślizg dała puszka. Tutaj delikatnie krok mniej, ale czy to było na tyle problematyczne, że nie dało się ogolić? Nie. Czy ten produkt jest warty uwagi? Jeżeli ktoś lubi albo akceptuje takie kwestie niezwiązane z pędzlem czy z miską, wyjazd, głowa, delegacja, rodzina, szybkie ogarnięcie czaszki, bo nie lubimy tego na głowie. Golący się tradycyjnie na głowie wiedzą, że jak już 2-dniowo, 3, czas golić. Co to w ogóle za bałagan? Jakieś grzywy na włosy lecą, loki się kręcą. Nie o to chodzi. Trzeba mieć taką fryzurkę. I wtedy takie coś wrzucasz do torby i jedzie z tobą. Cyk, 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 maszynką obrobić po temacie. Ma to sens. Jakbym miał w domu używać notorycznie? Nie do końca. Ja jestem tradycjonalistą. Wolę dobrze, ale to dobrze wyrobione mydło, pędzel i wtedy wiem, że wszystkie aspekty się zgadzają. Głównie z poślizgiem i z właściwościami. Ale czy bym to skreślał? Na głowie, do golenia głowy, na jakieś takie indywidualne kwestie? Nie. Ale chyba bym wrzucił tą aluminiową, co nie zmienia faktu, że to też dramatu nie robi. Słuchajcie. Nadwyżka wilgoci. Czemu? Bo trzeba coś po goleniu zapodać. Ja wiem, że bardzo fajny barberski zapach nam tutaj wyszedł z masełka, ale wchodzi na piedestał Rüzel, czyli Aftershave Appearance Research Wood and Spice. Wersja aftershave'a, którą bardzo, bardzo dużo ludzi lubi. Ostatnio było kolońsko. Ostatnio było na goleniu głowy z Rüzelem bardzo klasycznie. Tutaj jest troszkę już inaczej. I ta wersja bardziej, moim zdaniem, tak jak czytam komentarze, bardziej jest lubiana. Gina zbudzimy. Niech się ciul budzi. Niech nam pokaże, co lubi. Słuchajcie, jest tutaj mętnie i mętnie jest jak stoi, mętnie jest jak go wkurzymy. To jest pierwsza kwestia. Aftershave jest dosyć zaawansowany. 100 ml, jeżeli chodzi o buteleczkę. Ja cały czas do firmy Rüzel mam jedno małe pytanie. Buteleczka genialna. Produkt w środku świetny. O co chodzi z tym plastikiem? Czy nie możemy tutaj troszkę szkładać? Cokolwiek. Po co ten plastik tutaj? To mi się tutaj nie klei. Ale dobra, nie można mieć wszystkiego. Jeżeli chodzi o kwestie kolorystyki, jeżeli chodzi o kwestie tak jak ostatnio, tylko teraz na jasno, a wtedy było na ciemno. No właśnie, zaraz Wam opowiem. Słuchajcie, kryza bardzo fajnie działająca. Zobaczcie, tu nic ponad stan. Można wyliczyć co do kropelki. Co do kropelki. O, teraz sobie siknęliśmy trochę mocniej. Bardzo przyjemnie. Czemu? Bo to nie jest taki ultra zwykły, suchutki aftershave. Podoba mi się w tych ruzelkach, że one mają w sobie, w tym składzie, taką bardzo przyjemną cechę. One się zaopiekują skórą. Nazwałbym to, że to jest coś taki liquid, coś na pograniczu aftershave'a i balsamu. I to bardzo lubię, że tutaj tworzy się taki film. Czy na twarzy, czy na głowie. I to zaraz popracuje. Wchłonie się, relatywnie niedługo będzie pracować. Ale będzie. I to jest fajne, że tu pozostawia się naprawdę zaopiekowaną skórę. A jeżeli chodzi o zapach, słuchajcie, podobno wood and spice, czyli przyprawy palone plus drewno. Tak, jest tego trochę, ale tutaj jest przełamanie. Tutaj jest przełamanie, moim zdaniem, na ten wilczy nos. Grapefruit. Jak gdzieś tu czuję naprawdę małą domieszkę grapefruita. Rzekłbym nawet w butelce skrajnie go czuję. W momencie, gdy gin wyjdzie z butelki, zaczynają pracować inne nuty i on się troszkę niweluje, ale dla jasności jest troszkę drzewa, jest troszkę tych przypraw. To wszystko jest w ciekawym wydaniu Rüzela, co nie zmienia faktu, że też jest tu delikatna nuta grapefruita. Tak jest moje zdanie, ale jest to bardzo przyjemny, bardzo fajny i bardzo ciekawy aftershave, który świetnie tonizuje, wycisza i opiekuje się skórą. To już prawie, że się wchłonęło, ale zostawia po sobie taką przyjemną warstwę. Jednym słowem, Rüzel Aftershave genialny. Jak tamten. Polecam, naprawdę polecam. Rüzel Shave Butter wedle uznania, kto co lubi. Moim zdaniem potrafi zdać egzamin. Czy jest wybitny? Nie do końca. Czy jest funkcjonalny? Jest. Czy da radę? No dał radę. A czy syntezji de Godfellas Smile dała radę? Absolutnie tak. To jest świetna maszynka w każdym wydaniu. Czy na twarzy, czy na głowie.
Po prostu robi robotę. Tak jak powiedziałem. 3. raz to powtórzę, bo to jest moja prawda, którą zweryfikowałem. Funkcjonalność, jakość, efektywność ta maszynka ma w sobie, w swoim DNA po prostu. A krzywdy ci nie zrobi. Ale genialnie goli, zawsze przyjemnie. Więc tak, kolego, The Godfella Smile Syntezji do golenia głowy absolutnie, bezdyskusyjnie tak. Taka moja odpowiedź. Tyle. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo. Wreszcie wyglądam jak człowiek. Zobaczcie, jak jest naoliwione szkło i odbija się światło w czaszce. Jest tak, jak być powinno. To jest jedyna słuszna, aerodynamiczna fryzurka. Widzimy się na następnym goleniu. Ja się zabieram za porządek tu, ale to już poza kamerą, a my się zobaczymy już niedługo. Wiecie co? Zanim zaczniemy nową serię, wydaje mi się, że czas wyłonić kolejną żyletkę, kolejną testową żyletkę. I jeżeli będzie tak dobra, jak mi się wydaje, dorzucimy ją do 2 już tych takich, które świetnie się sprawdzają, naprawdę, w większości maszynek. I chcę mieć kolejną, chcę mieć wybór. I czy będzie taka, czy nie będzie, przekonamy się razem. Już z wami, już na następnym filmie i na wizji. Trzymajcie się. Miłego popołudnia życzę. Cześć.